Tak, niedaleko nas są wulkany, praktycznie już u nas na gospodarstwie. Tam, gdzie jest wulkaniczna, jest o wiele lepsze. Tutaj jest rasa Montbéliard, a mleczne są pół na pół z cimentalem. To jest wszystko w systemie pastwiskowym. Cała hala kosztowała około $500 000 złotych. Krowy są zadowolone. Ta wydajność o wiele wzrosła i pracy też jest o wiele mniej. Postawiliśmy halę o wymiarze 16×50. Produkujemy te hale sami. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was do przepięknej miejscowości Górczyca położonej na Dolnym Śląsku. Odwiedzamy tutaj gospodarstwo rodziny Kobaków, w którym dominuje produkcja zwierzęca, a krowy mogą korzystać z pastwiska przez cały rok, ale utrzymywane są także one w hali łukowej, w której się znajdujemy. Z nami jest młody rolnik Tymoteusz, który tutaj na co dzień działa wspólnie. Jaki areał tego gospodarstwa? No i ile tego bydła utrzymujecie? Utrzymujemy około 150 krów, pół na pół z mięsnymi. Tu jest 75 mlecznych, reszta jest na innym gospodarstwie mięsna, mamki. Utrzymujemy wszystko w systemie pastwiskowym, na łóżkach zielonych, głównie koniczyny, lucerny i mieszanki. Krowy są utrzymywane w systemie QMP i na pastwiskach głównie ekologicznych. System QMP to może być nie każdemu znane pojęcie. Jakbyś nam wytłumaczył, jak to wygląda? System QMP to są pasze głównie z użytków zielonych i krowy na wolnym wybiegu, które mają dostęp cały rok do wolnego wybiegu i są bez utrzymania wiązowego, czyli łańcuchowego. No właśnie, jak to tutaj wygląda, jeśli chodzi o tą halę i o to pastwisko? Jak wy to tutaj łączycie? Bo rozumiem, że też tutaj na stole paszowym normalnie te krowy mogą sobie dojeść, że tak powiem. Tak jest. Cały rok tutaj mleczne mogą jeść temer mieszany z naszych komponentów i dodatkowo na kwaterach w sezonie pastwiskowym pastwiska. Wybierają częściej pastwiska czy obiekt? Zależy jaka jest mieszanka posiana i od pogody. Jeżeli jest słaba pogoda, to wybierają obiekt. Ale zimą się to jakoś zmienia? Zmienia się to od pór roku, czy raczej nie? Najczęściej w lato, jak są upały, to jednak wybierają obiekt. Zima niekoniecznie, ale jednak lato przy upałach wolą halę. Tutaj mogą się schłodzić. Też widzimy, że taka nietypowa dla bydła mlecznego, nietypowe umaszczenie tych krów, bo to nie są takie HF-y, które najczęściej widzimy w gospodarstwach. Tak, tutaj jest rasa Montbéliard, a mleczne są pół na pół z cimentalem, mieszańcami i szarolezem trochę. Generalnie wszystko, co się tutaj urodzi w gospodarstwie, jest odchowywane, czy to na mleko później zostają, czy też na mięso. Tak, reszta jest trzymana na opasy. Na razie nie ma ich dużo, ale przyszłościowo będzie ich trochę więcej. Czyli to właśnie bydło mięsne to jest według Ciebie przyszłość? Na pewno mniej pracochłonne. No i to najważniejsze. Jak to tu wygląda, jeśli chodzi o udój, bo to nie odbywa się tu w tym budynku akurat. Tak, krowy są przypędzane czy z pastwiska, czy z budynku do poczekalni i do hali udojowej, typu rybia oś typu 2x5. I tam dój teraz trwa około nieco godzinkę. Sprawna robota mimo wszystko. Tak, nie jest źle. Tak do 1,5 godzinki jest wszystko ogarnięte. No dobra, Tymoteusz, ale wróćmy do tej hali, bo to jest istotna kwestia. Ona tak naprawdę pojawiła się pewnie w gospodarstwie stosunkowo niedawno, prawda? Tak, hala pojawiła się jakieś 1,5 roku temu. Jak na razie jest eksploatowana, krowy są zadowolone. Gdzie wcześniej były w ogóle utrzymywane? W starych budynkach, w których teraz są głównie cielaki albo jakieś porodówka. Czyli to było takie trochę kombinowane. Ta hala była tutaj szybkim, skutecznym, dobrym rozwiązaniem? Tak, oczywiście. Szczególnie pod dobrostan czy pod wszystkie wymogi to jak najbardziej. No i dla zdrowotności krów. Widać efekty? I w zdrowotności, i w produkcji mleka? Tak, wcześniej były utrzymane w systemie uwięzowym, więc ta wydajność o wiele wzrosła teraz. I pracy też jest o wiele mniej. No dobra, a jeśli chodzi o tą ilość mleka, które jest w stanie wyprodukować to w stado, jak to wygląda, jak wygląda średnia wydajność? Średnia wydajność na razie nie jest taka zadowalająca. Mamy około od 8 do 10 tysięcy, zależy od sztuk. Te już bardziej czysto rasowe Montbéliardy albo mieszane z HF-em to mają bliżej 10, a te takie starsze krowy to mają nawet poniżej 8, ale to jest względem wyrobienia stada. Wszystko jeszcze do poprawy. A gdzie to mleko odstawiacie? Teraz odstawiamy do żar, do spółki.
Cena zadowalająca, jeśli chodzi o mleko. Już nie mówię o tej samej mleczarni, ale w ogóle na rynku. No cena na naszym terenie jest taka średnia, ale zobaczymy. No, na razie względem innych produktów rolnych jest w miarę okej. Tymoteusz, twoje krowy są utrzymywane na przepięknych pagórkach, a my tu podróżując w kierunku twojego gospodarstwa mijaliśmy znaki, że jest to kraina wygasłych wulkanów. Więc czy to ma wpływ jakoś na jakość tej gleby i czy ty tu, no można powiedzieć, że jakoś na wulkanach gospodarujesz? Tak, niedaleko nas są wulkany, praktycznie już u nas na gospodarstwie. Ziemia jest, zależy, bardzo mozaikowata. Są klasy gleby od 3 do 6. Gdzie niegdzie są piaszczyste, tam gdzie jest wulkaniczna jest o wiele lepsze. Pewnie dominują zdecydowanie pastwiska, prawda? Tak, głównie pastwiska i użytki zielone, chociaż tej pracy w polu też jest trochę. Między innymi ze względu właśnie na to mamy tego konia przed nami tutaj zaparkowanego. Najnowszy, no by tak dzisiaj zjechał, prawda, z lawety. Tak jest, dzisiaj zjechał, będzie zaraz do koszenia trawy, więc jeszcze w tym roku myślę, że będzie miał popis. I to jest dokładnie model ile koni. Model Absolut 220, Marka Steyr, dlaczego w tym kierunku poszedłeś? niedaleko serwis i też cena adekwatna do maszyny. Tutaj jakość do ceny tutaj to cię przede wszystkim przekonało. Tak jest. A jak to się zmieniło, jeśli chodzi o park maszyn? Właśnie jakie traktory wcześniej tu pracowały? Jaki był najmocniejszy do tej pory? Wcześniej były małe ciągniki takie od 100 do 140 koni. No teraz trochę będziemy musieli powiększyć park maszynowy i pracować trochę większym sprzętem. Czyli oprócz pastwisk pewnie tylko kukurydza, czy jeszcze jakieś inne rośliny? Jęczmień, pszenica, ale to też wszystko idzie na materiał paszowy. Czyli nic nie sprzedajecie poza gospodarstwo, wszystko tutaj jest wykorzystywane przy produkcji zwierzęcej. Tak, jednak nie mamy aż tak duże wydajności na tych polach, więc wszystko idzie głównie na naszą bazę paszową. Wróćmy trochę do tego utrzymywania krów na pastwisku przede wszystkim. Jak to tu wygląda, jeśli chodzi o kwatery? Jakoś to dzielicie na poszczególne pory roku czy miesiące? Tak, wiosnę krowy wychodzą na pierwsze kwatery, jakoś w połowie kwietnia. I później, jak już jest wygryziona trawa, zostają przepędzone na inne kwatery, gdzie odrasta trawa i tak cały czas, do około miesiąc czasu do odrostu. Na ile kwater mniej więcej dzielicie te pastwiska? Zależy, mamy łąk posianych wokół gospodarstwa, ale tak zależy też od wielkości. 6 kwater, zależy jak to właśnie wychodzi, ile jest krów i jaki też rok, czy nie ma suszy. Właśnie, czyli te pastwiska regularnie przesiewacie? Tak, staramy się przesiewać cały czas, maksymalnie tak do 6 lat. Chyba że siejemy też mieszanki jednoroczne, to tamte są tylko na 1 rok. Ale też na nich są wypasane zwierzęta, nie jest tak, że tylko coś kosicie i jest tylko pod koszenie przeznaczone. Jeżeli zdążymy posiać kukurydzę, to siejemy kukurydzę, a jeżeli jest suchy rok, to wtedy jest albo drugi pokos, albo wypas robiony wtedy. Dobra, wróćmy jeszcze raz do tego budynku, o którym tutaj już rozmawialiśmy. Tutaj głęboka ściółka, tak to wygląda? Tak, tu jest głęboka, chodzi taka bardziej płytka ściółka. Staramy się wypychać to częściej. To znaczy? Tak, najlepiej byłoby około 3 tygodni, ale jeżeli czas nie pozwala, no to przedłużamy ten okres do miesiąca. I nie ma z tym żadnego problemu, to jest jakby mało wymagające pod tym względem. Nie, tak do 3 miesięcy myślę, że okej. Powyżej tego problemy były, żeby byłby po prostu stół za nisko, ale tak to spisuje się. Dobra, powiedziałeś też, że latem zwierzęta często wykorzystują ten obiekt do tego, żeby się schłodzić. Widzimy, że nie macie tutaj zabudowanych szczytów w żaden sposób, ale też podobno są jakieś plany, żeby to zmienić. Tak, jeden szczyt ma być zabudowany, a z drugiej strony ma być powiększona, żeby trochę była większa powierzchnia dla krów, bo tak jednak tego miejsca aż tyle nie ma przy tej ilości. Okay, czyli to jest ten plus, że ten budynek można w każdym momencie tak naprawdę rozbudować, czy gdzieś przenieść nawet, jeśli byłaby taka konieczność. Tak, zawsze w razie czego można go po prostu zdemontować i postawić gdzie indziej, na innej działce czy cokolwiek. Tymoteusz, jeśli chodzi o tą halę, to też na pewno ważne były koszty, więc o to Cię muszę zapytać, jak to tu wyglądało. Cała hala kosztowała około 500 000 złotych. Sama konstrukcja z planeką to jest około koszt połowy z tego. 60 000 kosztowały bloki, a reszta to są wygrodzenia, betony i inne jakieś osprzęty, oświetlenie chociażby. Powiedziałeś, Tymoteusz, że Ty chcesz bardziej się tu skierować w tym mięsnym typie użytkowania zwierząt, więc ze względu na po pierwsze mniejszą ilość pracy, a po drugie też dochodowość? Tak, w przeliczeniu na koszty pracy to na pewno jest dochodowość ta większa. Przy tej wielkości gospodarstwa i tej wielkości hodowli już jest ok, czy Ty raczej chciałbyś jeszcze więcej?
Znaczy więcej na pewno krów mięsnych i możliwe, że po prostu zejścia z mlecznych. Zależy jak będzie z ludźmi do pracy. Jeszcze dwie szybkie kwestie. Jak do tej pory oceniasz ten sezon, jeśli chodzi o zarówno pastwiska, jak i inne uprawy w waszym gospodarstwie? Pastwiska i użytki zielone są jak na razie ok. Opadów jest dużo, także już zaraz niedługo będziemy zaczynać trzeci pokos. Baza paszowa zabezpieczona. Tak, zielonek na pewno, gorzej ze zbożem i ze słomą, ale to zobaczymy jakie będą żniwa. No dobra, i na koniec, jakie kolejne inwestycje tutaj w gospodarstwie widzisz? Ojca tam pytałem, że trochę betonu jeszcze by się przydało tu w koło. Tak, szczególnie tego betonu, jednak tego betonu u nas nigdy nie za mało. Przy hodowli to jest duży ten problem, że no to błoto to jest uciążliwe praktycznie w każdej porze roku, jak widać. Tak, niestety, czy to lato, czy zima, jednak ten beton by się przydał na materiał paszowy. O szczegółach hali posadowionej w gospodarstwie rodziny Kobaków opowie nam pan Mikołaj Matrzaj z firmy Skawska Hale. Panie Mikołaju, taki dość standardowy wymiar pod bydło, prawda? Tak, dzień dobry. Tutaj u pana Piotra i syna Tymka postawiliśmy halę o wymiarze 16 na 50. To wynika oczywiście z metrażu, z potrzeb, z ilości bydła, ale zawsze gdzieś powiela nam się to w tym wypadku, kiedy musimy zrobić halę, gdzie jest korytarz paszowy po środku i kojce dla bydła po lewej i po prawej stronie. Wymiary tego korytarza paszowego i tych kojcy po lewej i prawej stronie i od razu jakby pan powiedział o tej ciekawostce, czyli tych wejściach od właśnie boków budynku. Jasne, hala ma 16 metrów użytkowej powierzchni w środku, 5 metrów korytarza, zostaje nam po 5,5 metra na kojce po bokach, nie? I z tej strony od pastwiska, bo tutaj mamy bardzo ciekawy chów, tu panowie utrzymują bydło mleczne. Tutaj od strony, gdzie mamy kojce przy wyjściu na pastwisko, zostały też zrobione wyjścia boczne. Te wyjścia są między blokami Lego, na których hala została postawiona po to, żeby bydło miało swobodne wyjście na pastwisko, bo ten chów jest głównie pastwiskowy, a hala służy jako schronienie. Ściana z bloków Lego dość wysoka. Tak, tutaj już musiała być ściana przynajmniej z 3 bloków, czyli 1,80 m. Teren jest dość ładnie wywyższony, bo należało tą powierzchnię dachu trochę unieść, zabezpieczyć wodę opadową. Mamy też zamocowane rynny po stronie od gospodarstwa po to, żeby ta woda była spięta, odprowadzona, a cały budynek był też postawiony wyżej ze względu między innymi na te wyjścia. Właśnie te wyjścia to jest bardzo ciekawe tutaj rozwiązanie, ale wy macie także tutaj inne możliwości, jeśli chodzi o wjazd do hali z boku, prawda? Tak, tych opcji jest bardzo dużo. Może też być duży wjazd, duże wyjście od strony długiej ściany, od boku i coraz więcej tych zastosowań pod bydło, typu wywietrznik kalenicowy, wentylacje boczne, siatki w bocznych ścianach hali, helikopter, czyli wentylator poziomy, dużo rozwiązań po to, żeby to bydło miało jak najlepsze warunki. Tutaj widzimy, że zabudowane w żaden sposób szczyty nie są akurat. Nie są, ale są plany, żeby to zrobić. Tutaj rozmawiamy o tym też właśnie, żeby tę halę trochę przedłużyć, zabudować szczyt, dostawić jakiś mały kojec na młodsze sztuki. Rozwija się sytuacja tutaj. W kolorze plandeki też zawsze warto powiedzieć chyba przy hodowli bydła, tym bardziej bydła mlecznego, prawda? Ten biały kolor powinien tutaj dominować. Tak, to niezmiennie ważna rzecz, żeby ta górna część powłoki była biała. Ta biała plandeka mniej powoduje nam nagrzewanie się tej hali. No i też zawsze jest dzięki temu dużo widniej wewnątrz i wydłuża nam tą żywotność tej powłoki. Dojarnia jest już też w innym obiekcie, natomiast chciałem zapytać, czy jakby w dłuższej perspektywie gospodarze tutaj chcieli dostosować tą oborę typowo, żeby tutaj też był na przykład zamontowany robot? Tak, to jakby kwestia rozbudowy samej hali łukowej zawsze jest tematem otwartym. Nie ma w tym żadnych kłopotów i przeszkód, żeby tą halę przedłużyć, zmodyfikować. No, jesteśmy w stanie sporo na życzenie klienta wykonać, bo produkujemy te hale sami.